No a tutaj trochę dzisiaj wiatr powiewa w tym El Cotillo. No i mają tutaj taki festiwal latawców. Zobaczcie, takie ogromne latawce na tej plaży. Tyle tych samochodów. Normalnie to ich tyle nie jest. No i tam w oddali, jak zobaczcie te piękne góry. Wiatr jest, także pewnie będzie dmuchać w mikrofon. Słuchajcie, jesteśmy w Cotillo. Tu jest 3 place budowy i jest straszny hałas. Jak możecie, to omijajcie tą część. Taki hałas tu jest, a tam są hotele po drugiej stronie. Ci, co przyjechali na wakacje, to chyba dostaną obłędu tutaj. I zobaczcie, tu na ulicy obok są mieszkania na wynajem. I tu są 3 place budowy. Zobaczcie, i to jest wszystko przy budowie. No i idziemy tutaj takimi starymi uliczkami El Cotillo. Jeszcze widać jakieś stare okna, nieużywane. No i widzicie te wszystkie kable. Oddalamy się od tej budowy. No a na Fuerteventurze, w ogóle na Wyspach Kanaryjskich, koty mają się dobrze, zobaczcie. One są wszędzie. Odeszliśmy tam od tego placu budowy, ale jeszcze to słychać nawet tu. No słuchajcie, te El Cotillo to tak naprawdę są, to jest miejsce dla tych ludzi młodych, co surfować lubią, bo tu są takie pokaźne fale. No, kiedyś to była taka osada rybacka, a teraz to już takie miasteczko się porobiło, no i już takie bardziej turystyczne. Także można dużo zobaczyć takich ludzi z długimi włosami i z deską do surfowania. No, El Cotillo warto odwiedzić, ale czy tu przyjechać na wakacje? No niekoniecznie. Mieszkać tu nie chciałabym. Najlepsze chyba do mieszkania to są te części bardziej takie nieturystyczne. No ale... No teraz jesteśmy przy tej głównej części, gdzie są właśnie bary i restauracje. To jest jakby ten najładniejszy punkt tutaj, także zobaczcie, jak to wygląda. Tu zawsze tyle tego zielska ocean wywala. Zobaczcie, jaki tu jest piękny widok. Tutaj zazwyczaj do El Cotillo to ludzie przyjeżdżają na najpiękniejsze zachody słońca. Ale dzisiaj jest bardzo duży odpływ. Takiego jeszcze nie widzieliśmy, słuchajcie. Tyle jest tutaj odkryte tego dna. Czasami tu ocean wyrzuci tyle tych alg i tyle tego wszystkiego zielonego, że naprawdę tonami. Jeszcze nigdy nie widziałam tego tak aż odsłoniętego. Zobaczcie, jak to wygląda. No i tu macie taką informację o surferach. Zobaczcie, cały mural. I tutaj zobaczcie te niebieskie piennice i te drzwi, to jest w nadmorskich miejscowościach. No i tutaj jest ta część główna turystyczna. To miejsce jest prawdopodobnie najlepsze tutaj, żeby zjeść sobie świeżą rybę. Patrzcie na te ryby. Te duże te. To jest chyba dorada, jak się nie mylę. Albo brimret, słuchajcie, tu normalnie śmierdzi z tego, co ocean tutaj te algi wyrzucił. Zobaczcie, o tym, co mówiłam wam wcześniej, tony tego jest, tony na tych plażach. I to właśnie ci lokalni rybacy o tym narzekają w tej lokalnej telewizji, że oni nie mogą na połowy jeździć, nie ma ryb przez to, także no jest problem, widać. Tu jakieś ruiny jeszcze są. No i stąd właśnie ludzie przyjeżdżają, żeby właśnie te najładniejsze zachody słońca oglądać. No ale mój mąż to ogląda najładniejsze wschody słońca, jak siedzi na rybach, słuchajcie. No i to typowe, widzicie, ta zabudowa taka, proste te budynki, na dachu woda.
No i tak wygląda El Cotillo od zaplecza. Mówię, to jest miejsce dla surferów, takich ludzi, którzy lubią takie tutaj te fale, bo naprawdę tutaj potrafią być te fale bardzo wysokie. No to jak przyjedziecie do El Cotillo, to tak będzie właśnie. No to tam macie 4-gwiazdkowy hotel Coral Cotillo Beach i oni są właśnie z jednej i z drugiej strony mają budowę. Przerąbana jak ktoś tutaj przyjedzie. Uwierzcie lub nie, ale złapał nas deszcz. 2 krople i nagle tak lunęło jak z prysznica. Ci to chociaż tu się mieli gdzie schować, a tutaj na Fuercie nie było nigdzie. No nie było na tym polu gdzie się schować przed tym deszczem. A i od razu po deszczu zobaczcie słońce. A tutaj ta chmura i z tej chmury dosłownie zleciał deszcz. No ale widoki są piękne, zobaczcie zaraz po deszczu. No i tu jest taki piękny widok tutaj w tym porcie jachtowym. Te palmy. No i co oni tu jeszcze mają? Te kafejki zaraz przy tej linii brzegowej. I to wszystko co oni mają w tym El Cotillo. I te zachody słońca piękne. Także jak ktoś tu jest na Fuerteventurze, to droga, która prowadzi tutaj do El Cotillo jest przepiękna. No i spójrzcie na to. Pięknie. Te palmy robią robotę, nie? Spójrzcie na te widoki. No tam gdzie natura to jest piękne, no a tam gdzie człowiek swoje dołoży to już niekoniecznie. No i tutaj ten porcik jachtowy i ta góra bazaltowa, lawa, która zastygła w oceanie. Kilka nowych miejsc, takie fajne sklepiki, lubię takie kraftowe z rękodziełem. Bardzo mi się podobają. Widzicie te kaktusy zrobione ze słomy chyba? A tutaj taki hotelik w kształcie statku chyba. No to jeszcze wam pokażę te El Cotillo z tej strony. Tam byliśmy, gdzie są te glony. W tym miejscu tam po drugiej stronie. To jest też takie centralne miejsce, kafejki i tak dalej. To jakaś restauracja. No i to jest takie, wiecie, miejsce, to najlepiej przyjechać tutaj, popatrzeć sobie zachód słońca, zjeść dobrą świeżą rybę, wypić dobrą kawę i pojechać gdzie indziej. No i tutaj widać te promienie słońca, dzisiaj takie pochmurne, no to zachód może być ciekawy. Molly znalazła taką piękną trawę, zobaczcie jaki burz.